Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym materiale pokazali sobie parę ćwiczeń związanych z naszym stawem skokowym, poprawiających nasz zakres ruchu właśnie w tym stawie, tak abyśmy bez problemu byli w stanie dać palce w dół przy stylach takich jak grzbiet, kraul i delfinek, ale również zadrzeć palce do góry, tak jak to jest w przypadku żabki. Zapraszam na materiał. Pierwszym ćwiczeniem, jakie sobie pokażemy w naszym dzisiejszym materiale, będzie praca mocno naciskająca kolano w przód przy przyklejeniu całej stopy na skrzynce. Dodatkowo, żebyśmy jeszcze troszkę wzmocnili ten nacisk, mam gumę zaczepioną o drabinkę, przez co mocno muszę się wbić, żeby ta stopa po prostu mi nie uciekała pod wpływem gumy. Mocno staram się oprzeć kolano, staramy się, żeby jak najbardziej wyszło nam za palce od stopy. Jeśli jeszcze chcemy spotęgować ten efekt, możemy dodać sobie ciężarek, większy bądź też mniejszy, ułożyć blisko kolana, podtrzymywać, żeby nie spadł i mocno naciskać. Staramy się w ten sposób troszkę przez rozluźnienie naszego ścięgna Achillesa zadziałać w ten sposób, tak aby nasz zakres zgięcia w stopie znacznie się zwiększył i wszystkie ćwiczenia, które sobie dzisiaj pokażemy, nawet jeśli wydaje się, że zwiększają nam tylko grzbietowe albo tylko podeszwowe zgięcie w stopie, to działa to na zasadzie biomechaniki jak każda część w naszym ciele. Jeśli na przykład ćwiczę pracując biceps, to również wzmacniam triceps, który jest po przeciwnej stronie. Tak samo dzieje się tutaj. Jeśli mój zakres w zgięciu podeszwowym zostanie zwiększony, tak samo zostanie zwiększony zakres grzbietowy. Więc to jest pierwsze ćwiczenie. Bardzo polecam. Dzięki temu, jak puszczę, jestem gotowy. Moja stopa znacznie powinna zwiększyć swój zakres ruchu. O, jeszcze tu jesteś? Fajnie. Pokażę Ci kolejne, drugie ćwiczenie. Dzisiaj zajmujemy się zgięciem stopy i tu mamy drugie ćwiczenie z tej serii. Znowu guma, znowu drabinka. Wszystkie ćwiczenia, które sobie tutaj pokażemy, można śmiało wykonać w warunkach na pływalni bądź też w domu. Nie wymagają one jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Starczy nam guma, stopa i my. Siedzimy sobie teraz, gumę mamy naprężoną. Zadanie nasze polega na tym, żebyśmy jak najbardziej zadzierając palce, stawiając je do pionu, utrzymywali tą pozycję cały czas w pionie. Możemy się jeszcze bardziej odsunąć dla spotęgowania tych doznań i dzięki temu, tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu, jeśli podtrzymam sobie, ja bym proponował, żebyśmy na początek zaczęli sobie od jakichś 30 sekund trzymania, tak jak w poprzednim zresztą ćwiczeniu, i zaczęli od nie za dużego obciążenia, jeśli chodzi o tą gumę. Z czasem albo się będziemy oddalać, albo progresując po prostu to ćwiczenie będziemy korzystać z gumy o mocniejszym naciągu i po takim czasie, jak sobie podtrzymam, mogę puścić tą gumę. Również moje zgięcie w stopie znacznie powinno nam się zwiększyć. I ostatnim, już trzecim ćwiczeniem, jakie sobie dzisiaj pokażemy, będzie wszystko działające właściwie na tej samej zasadzie, to znaczy będziemy chcieli na całej przyklejonej stopie wysuwać kolano jak najbardziej do przodu, tylko że teraz pokażemy sobie ćwiczenie wykorzystywane czasem również jako jeden z testów funkcjonalnych, jeśli chcemy zobaczyć, jak tam nasze achillesy się mają. Mianowicie przystawiam sobie stopę blisko do ściany. Idealnie nawet by było na odległość jednej stopy, natomiast mój zakres ruchu mi na to nie pozwoli, więc ja się zwrócę troszkę bliżej w kierunku tej ściany. Mam pozycję klęku jednonóż i teraz w tej pozycji, w której jestem, mogę się podeprzeć. Mogę podeprzeć tylko jedną łapką, może żebyśmy się lepiej mogli zobaczyć. I staram się z tej pozycji, w której jestem, bez odrywania stopy, szczególnie bez odrywania pięty, staram się dojść kolanem do ściany. Naciskam, 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 naciskam. Udało mi się. Trzymam tą pozycję. Naprawdę wymaga to ode mnie dość dużego wysiłku. Tak samo jak sobie powiedzieliśmy tam, około 30 sekund. Rozluźniam, zaczynam to samo, później druga strona. Po wykonaniu tych trzech ćwiczeń na lądzie, nie muszą być pod rząd, może być jedno jednego dnia, jedno drugiego, jedno trzeciego. Najlepiej wplecionych w którąś z jednostek treningowych.
bo pamiętamy, tutaj staramy się zwiększyć zakres, więc troszkę staramy się to rozciągnąć. Rozciągamy zawsze na rozgrzane mięśnie, dlatego albo robimy sobie jedną oddzielną jednostkę tylko na rozciąganie, albo wplatamy to ćwiczenie w nasz trening jako jeden taki po prostu niezależny byt. Po wykonaniu tego pakietu jak najbardziej nasz zakres, nasza ruchomość w stawie skokowym powinna nam się zwiększyć, przez co też praca nogami na przykład w kraulu nie będzie taka na pół gwizdka, czyli w ten sposób, tylko raczej palce mocno powinny pójść w dół. Tak samo w żabce, jeśli ktoś do tej pory miał z tym problem, nie będzie to kopanie żabką z nogami w dole, tylko powinniśmy już, będąc przyzwyczajeni do tych wzorców, które sobie dzisiaj pokazaliśmy, bezproblemowo trzymać palce zadarte do góry. Bardzo dziękuję za materiał, mam nadzieję, że się podobało, krótka forma. Do zobaczenia za tydzień.